Cześć, witam Was na kanale Rootblock i zapraszam Was na rozmowę o Poco M8 5G, czyli budżetowym smartfonie w okolicach 1000 zł, który ma szansę zawojować rynek. Zapraszam. Zaczynamy sobie oczywiście od samej konstrukcji urządzenia i tutaj muszę przyznać, że Poco zrobiło naprawdę kawał dobrej roboty. Jest to telefon dość smukły, dlatego że poniżej 8 mm, ale nie ujmuje to na jego pojemności ogniwa, dzięki oczywiście zastosowaniu ogniw węglowo-krzemowych. Sam telefon bardzo dobrze leży w dłoni, ekran 6,73 cala, natomiast występują tutaj zaoblenia 3D, które powodują, że on naprawdę fajnie się trzyma i nie czujemy, że używamy aż tak dużego smartfona. Jeśli chodzi o samą budowę urządzenia, jest ono solidnie wykonane, mimo tego, że tył jest plastikowy. W naszej wersji, akurat wersja Silver, więcej kolorów oczywiście macie do wyboru, macie telefon dwukolorowy, dlatego że centralna jego część jest srebrna i to jest plastik matowy, natomiast po boku mamy jeszcze błyszczący plastik, który powoduje, że ten telefon po prostu w jakiś sposób próbuje się wyróżnić i nie jest jednokolorowym, monotonnym smartfonem. Jeśli chodzi o wyspę, ona trochę udaje, dlatego że można powiedzieć, że mamy tutaj 4 oczka, ale niestety główny aparat to tak naprawdę jedno oczko, drugi aparat to jest efekt głębi, reszta to jest atrapa i lampa błyskowa, natomiast z daleka wygląda to tak, jakbyście mieli 4 aparaty. Telefon odblokowujemy za pomocą skanera linii papilarnych, który jest wbudowany w ekran. Wystarczy przyłożyć palca i on błyskawicznie się odblokowuje. Jeśli chodzi o ekran, jest to ekran Full HD 2392x1080, który jest ekranem AMOLEDowym. To w tej półce cenowej powinno już być normą. Odświeżanie 120 Hz i ten ekran ma szczytową jasność 3200 nitów. Natomiast jest to niestety jasność szczytowa. Jasność typowa to 800 nitów, natomiast czytelność w jasny dzień, w ostrym słońcu jest na wystarczającym poziomie, tutaj wszystko dobrze widać i co najważniejsze, mamy tutaj bardzo dobre kąty widzenia. Zwykle w budżetowych smartfonach ja się boję, że te barwy często się gubią, natomiast tutaj rzeczywiście ten wyświetlacz jest bardzo dobry, nie mamy tutaj problemów z tym, że rozjeżdżają nam się kolory, kiedy patrzymy pod kątem, nie mamy też problemów z pokryciem barwowym tego ekranu, dlatego że mamy tutaj DCI-P3 w 100%, więc jeśli chodzi o czytelność, jasność, a także wyświetlanie treści, naprawdę ekran daje sobie radę. Kończąc jeszcze rozmowę o konstrukcji, grubość tego smartfona to 7,35 mm, więc jest on bardzo cienki i do tego jest lekki. 178 gramów, jak na taki telefon, macie wrażenie po prostu, że trzymacie tutaj taflę szkła. Dodatkowo Poco M8 przeszło jeszcze szereg testów wytrzymałościowych. Producent gwarantuje, że nawet przy upadku z 1,7 metra prosto na ekran, na marmurową posadzkę, ten telefon nie powinien się zbić. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj testy wytrzymałościowe w postaci np. 210 000 naciśnięć przycisku blokady, co powoduje, że ten telefon naprawdę powinien być wytrzymały. Jeśli chodzi o specyfikację, mamy dwie wersje, 8256, a także 8512. Jest to kość RAMu LPDDR4X. Jeśli chodzi o pamięć, mamy tutaj moduł UFS 2.2. No i jeśli chodzi o procesor, mamy tutaj Snapdragona 6 generacji trzeciej, który jest oczywiście wykonany w 4-nanometrowym procesie technologicznym. No i w Antutu wykręca ponad 800 000 punktów. No i ten telefon naprawdę jest wydajny, jak na swoją półkę cenową, możecie tutaj zagrać w gry, robicie na tym telefonie wszystko i nie czujecie, że macie telefon ze średniej półki. Także tutaj duża zaleta dla osób, które nie potrzebują po prostu jakichś fajerwerków, ale chcą mieć sprawnie działającego smartfona do codziennych zadań. Jeśli chodzi o baterię 5520 mAh, przy tak cienkim smartfonie oczywiście zastosowano tutaj ogniwa węglowo-krzemowe. Bateria ładuje się z mocą 45 W, więc jest naprawdę sprawnie i dodatkowo ten telefon może pełnić także funkcję powerbanka. Mamy tutaj zwrotne ładowanie, ale przewodowe, podłączacie sobie innego smartfona do portu USB-C czy inny sprzęt i ładuje się on z mocą 18 W. Bateria jak na tą specyfikację, na ten ekran wytrzymuje Wam cały dzień użytkowania, więc tutaj nie musicie się martwić, a dla mniej wymagających użytkowników spokojnie dociągniecie nawet do 2 dni. No i aparaty, a właściwie aparat. Z tyłu 50 megapikseli, jest to Light Fusion 400, czyli autorski sensor Xiaomi z przysłoną f1.8. Zdjęcia widzicie w tej chwili na ekranie, możecie sobie je zobaczyć i sami ocenić. Uważam, że jak na budżetowca jest w porządku, natomiast nie oczekujcie tutaj jakichś fajerwerków, szczególnie w nocy. Przy dobrym świetle ten aparat zrobi poprawne zdjęcia, 50 megapikseli pozwala także na crop, więc możecie sobie użyć wirtualnego zoomu, a jeśli chodzi o efekt głębi, odpowiada za niego sensor 2-megapikselowy. Telefon nagrywa też wideo w 4K, no i oczywiście jest jeszcze kamera do selfie, która w tej chwili ma 20 megapikseli. Jeśli chodzi o dodatki, mamy tutaj IP65, więc telefon jest odporny na zachlapania oraz na pył. Nie możecie zanurzać go w wodzie. Jest wsparcie także dla Dolby Atmos i jest podbicie dźwięku o 300%. Według specyfikacji producenta chodzi tutaj o to, że w standardowych telefonach macie 15 stopni głośności. Natomiast tutaj mamy 17 stopni głośności i to działa tylko i wyłącznie w wbudowanych głośnikach, co pozwala na podbicie tego dźwięku i jeszcze głośniejsze słuchanie muzyki, czy na przykład oglądanie filmów na YouTubie na wbudowanych głośnikach. Muszę przyznać, że podbicie jest słyszalne, natomiast niestety słychać przestery i przy tej maksymalnej głośności ten dźwięk nie jest aż tak czysty. Jest oczywiście słynny Mi Pilot, czyli po prostu port podczerwieni, przez który możecie sterować różnymi urządzeniami. Mamy tutaj także Dual SIM, który jest połączony w zależności
zależności od tego, co wybierzecie, albo wkładacie dwie karty nano SIM, albo wkładacie kartę nano SIM i microSD do terabajta. No i oczywiście telefon działa pod kontrolą systemu Android 15 z nakładką HyperOS 2. O nakładce się nie będę wypowiadał, znacie ją pewnie bardzo dobrze. Jak to nakładka od Xiaomi jest rozbudowana i daje pełne możliwości personalizacji. No i oczywiście jest także NFC z obsługą płatności zbliżeniowych. Podsumowując, generalnie Poco M8 5G to telefon, który za około 1000 zł ma wszystko, czego potrzebuje średnio wymagający użytkownik. Przede wszystkim dobry ekran, sprawnie działający system i procesor, no i aparat, którym zrobicie zdjęcia raczej w podstawowym zakresie. Natomiast Poco M8 nie będzie miał łatwego zadania, dlatego że mnóstwo smartfonów walczy o pozycję w półce do 1000 zł, więc telefon ma sporą konkurencję. No i tutaj jak zawsze wygra raczej cena, czyli który producent wprowadzi lepszą promocję, ten sprzeda więcej urządzeń w tej kategorii. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie mi znać, co sądzicie o Poco M8 w komentarzach. Poco naprawdę końcówkę i początek roku ma dosyć intensywny i prezentuje sporo urządzeń, które są warte uwagi. Sekcja komentarzy jest dla Was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!